Ktoś kiedyś powiedział, że nie chodzi o zdjęcia, które robisz, tylko o to, gdzie ta fotografia cię zabierze. A mnie zabrała w naprawdę cudowne miejsce. The Creator Class powstało z myśli o tych wszystkich ludziach, których tutaj widzicie. Tak naprawdę o was samych. I to jest taka mała pocztówka ode mnie dla was. The Creator Class dokument. Jestem uszy, ale pewnie większość z was już to wie. Pierwszy raz aparat chwyciłem jakieś 8 lat temu i zostałem na dłużej. Wszystko zaczęło się przez taką bardzo prostą myśl, taką zwykłą dziecinną ciekawość. Mieliśmy wtedy zajawkę z kumplami na rower i oglądało się te wszystkie zdjęcia w internecie na Pinkbike'u. I pomyśleliśmy sobie, ej, zróbmy tak. Przecież to nie może być aż takie trudne. Z czasem zacząłem wychodzić coraz częściej na zdjęcia, a nie na rower. Moją zajawkę zacząłem poszerzać o nowe rzeczy, o portrety, o gimnastykę, o tricking. W pewnym momencie ta zajawka zamieniła się w pracę. I takim kluczowym momentem w tym wszystkim było to, kiedy straciłem wzrok na jedno oko. I mój świat się zawalił. To było parę lat temu. I wtedy stwierdziłem, ja nie chcę iść do pracy. Ja będę robił zdjęcia, będę kręcił filmy, będę spotykał się z tymi wszystkimi cudownymi ludźmi i razem będziemy robić cudowne rzeczy. To będzie moja praca. Jakiś czas później pojawił się w moim życiu tricking. Pamiętam ten moment. Poznałem wtedy Martę i Michała. Pierwszy raz widziałem, jak Michał skacze flasha. I pomyślałem sobie, wow, ale to jest świetne, ja też tak chcę. Te 5 lat temu zobaczyłem, że istnieje coś takiego jak tricking i po prostu zacząłem to robić. To jest niesamowite, jaką wolność ci to daje, jaką wolność ruchu. Jesteś tylko ty, plansza i to, co siedzi w twojej głowie. Fotografia tak naprawdę podróż. Podróż od człowieka do człowieka. The Creator Class, czyli projekt, który zrodził się w listopadzie 2018 roku, nagrany w 10 krajach,
prawie 10 godzin surowego materiału, zdecydowanie więcej godzin w montażu niż chciałbym się wam do tego przyznać. Ponad 100 osób na filmie i wiele z nich jestem dumny, że mogę nazwać przyjaciółmi. Ale oto to, co z niego powstało. Another day and we just tryna make a way now. The hatred growing stronger every single day now. I hear these rappers, they ain't tryna talk about it, they ain't tryna get involved, and they would rather catch a wave now. But how cool is the gunplay when the strays will hit the playground, eh? But never mind about that, cause once you make it out, you think this world just don't affect you anymore. Until somebody from your past come back to settle the score like Tupac on September 7th. Man, in this fight against hate, learn the greatest weapon. So if you're tryna walk with me, said the cycle gonna stop right here. My God gave his life for mine, so I can make this clear. The more and more my name is grown because of music, the more that I see it ain't about the music, but the way that I use it. So go ahead, keep on rapping better, lay your trappers and your drugs. I'll be here just holding down for the people and the lion. Cała wizja w sumie zajęła 1,5 roku, żeby to złożyć jakby od pomysłu do całej reszty, w sensie do tego dnia dzisiaj. Chyba najbardziej dzieram się tą myślą, że jest w ogóle tak masa ludzi na tym. I że to wszystko ma taką fajną całość. Spędziłem nad tym ponad 300 godzin w montażu i to jest strasznie dużo. Tricking poznałem jakieś 5 lat temu. Poznałem Martę i Michała, jak mnie zatrudnili. I strasznie wydawało mi się to taką wolną formą ruchu, że łączy te wszystkie efekciarskie rzeczy z Street Fightera i z Tekkena, ale w jakiś sposób zaczął mi się to kojarzyć z tańcem. Fajne w trickingu jest to, że rozwijasz się tak jak chcesz, czyli jeżeli chcesz kopać, to kopiesz, jeżeli chcesz się uczyć salt, to uczysz się salt i to jest na tyle wolna dziedzina, że nie ma tam jakiegoś jednego w miarę utartego schematu. Nie jest taka gimnastyka sportowa, że każdy skacze dokładnie te same elementy. 4 osoby mogą potrafić ten sam element, na przykład bitwista, ale każdy będzie go skakał inaczej gdzieś tam. Nie ma dużo fotografów trickerskich tak specjalizujących się w trickingu na świecie i to jest mega zajawa, jak gdzieś tam, to jest moją ulubioną sztuczką w ogóle pod zdjęcie z fleszki. I fajny jest ten moment takiego, jak wychodzimy gdzieś tam z kumplami na foty i jest taki jeden po prostu moment. Gdzieś to jest bardzo dynamiczny sport i łapanie tego momentu jest właśnie mega satysfakcjonujące. Jest odliczanie raz, 2, 3 i wjeżdżasz. W pewnym momencie jest tylko klik. Patrzysz na ten ekranik, myślisz sobie, mamy to. Good job, mamy to. What is tricking for you? That's a big question. I think the answer could be really long, but I try to keep it short here. Tricking to sport ekstremalny i sztuka w jednym. Wywodzi się ze wszystkich widowiskowych elementów, takich jak kopnięcia, siuby i salta, ze sztuk walk takich jak capoeira, wushu, karate, taekwondo oraz dodatkowo z gimnastyki, akrobatyki i breakdance. Triki to nie są same salta i kopnięcia. Dla mnie to jest jedna wielka rodzina, co kocha co robi i każdy ma własne cele i własny styl. Tricking definitely is a lifestyle for me. It consists of many different aspects. The first ones to come in mind is it is a kind of therapy. When you go for a tricking session, you can really let go of all your worries and everything what's bothering you in your mind. Tricking to połączenie wszystkiego, co nam się tak naprawdę podoba. When you're tricking, you cannot think about anything else. You need to be laser focused on what you're doing. Kolejność nauki elementów, kolejność łączenia elementów jest totalnie dowolna, dlatego każdy tricker ma dużo miejsca na ekspresję samego siebie oraz na tworzenie własnego stylu. As an art, you really get to express yourself when you're tricking, depending on what kind of combos you choose to do, what kind of tricker you decide to be. It feels like you can almost paint a picture with your tricking, with the movement you're doing. W trickingu mogę robić to, co chcę. Czy chcę kopać, czy chcę robić twisty, czy salta, czy działać sobie jakieś elementy z breaka z jakimś ziomeczkiem na sali. Ale wszystko tak naprawdę rozbija się o pokonywanie blokad w swojej głowie, limitów swojego ciała, o ciągły progres oraz o przede wszystkim cieszenie się z wykonywania elementów, czy to samemu, czy to w grupie z ekipą. The moment of flight you get, like less than 1 second of feeling when you're in the air, it's something similar to a roller coaster ride, but much crazier. It feels much more intense, and it's your own body that is creating this experience for you. So it feels it's a really powerful feeling and experience to do tricking, and especially when you
manage to nail something really hard and something what is on top of your limit, or maybe even a little bit further than what you believed your limit was. The feeling of achievement and happiness, the whole positive feeling that takes over your body. Oprócz batli są gateringi. To jest jeden z lepszych czasów, jakie bywają. Ja nieraz czekam cały rok na to, żeby pojechać na dany zlot, choćby na Phuket. To jest, tam jest taki klimat po prostu, że jak o tym mówię, to patrz, aż mi ciarki przechodzą, nie? Tak działa na mnie właśnie tricking, że mi przechodzą ciarki. While tricking, I feel really free. The feeling of achievement when you land a new combo, a new trick, it's amazing, really amazing. When you're tricking, you feel almost like flying. You feel like a real-life ninja, like a real-life superhero straight out from Tekken or Street Fighter video game. But it's you actually doing all this movement, doing all these crazy flips and kicks in the air. Kiedy skaczę, to jestem tylko ja i ta chwila skupienia. Moim ulubionym aspektem trickingu jest ten moment, gdy po kilku tygodniach treningu w końcu wychodzi ten jeden element, nad którym siedzę, i to daje bardzo dużo energii i takiej motywacji, żeby dalej coś robić. Being able to travel around the world and meeting so many different people, so many different trickers all around the places, it has made the journey much more impactful and meaningful, because you get to see so many different stories, you get to meet amazing people. The reason why I started this sport was because once I came into it and I really felt that I was accepted for who I am and for what I was doing. What we have in tricking is that we really try to see the other ones. Like, if someone is struggling with something, or if someone is having a problem with learning this trick, we're going there and then we're trying to help the best way that we can. It's so free. You can take movement and you can take inspiration from any sport or any art form. You can take a little bit of that, a little bit of this, and bring it all into one big mix into tricking. I feel like it's really the new modern form of acrobatics. Tricking community is really warm and welcoming community. It's a small community but really tight. Now, for the last 10 years, it has grown, but the same warmth has still stayed in the community. All trickers are really happy to welcome new people inside the community. They are really supporting and pushing each other to grow and get better in tricking. I po takim zlocie po prostu jesteś naładowany taką dawką emocji, taką dawką motywacji do trenowania, że to jest coś pięknego. Ludzie dają takiego kopa motywacyjnego, że wtedy po prostu sięgasz najwyższych po prostu swoich życiowych elementów. Co sobie zaplanujesz, gdzie nie lądowałeś tego przez cały rok, a nagle na evencie lądujesz to na gateringu, a potem świętujesz z tymi ludźmi. It doesn't matter what is your level, but if you see someone landing something new for themselves at the session, everybody's gonna be clapping and getting really excited and hype for the person who landed the new trick. You can also see this excitement and hype if you watch tricking gathering videos from the big events. When somebody does something crazy, usually all the trickers just run on the floor and go wild. That's something really special for tricking, what you don't get to see in gymnastics or martial arts, which are a bit more conservative in those kind of matters. Tricking community, it's amazing. Ten rodzaj ludzi, których widziałeś sam na YouTubie, poznajesz ich później na zlocie i wydaje się, jakbyście się znali od dziecka. Tutaj ten potencjał tego sportu jest po prostu nieskończony. W końcu jest to zajawka, a ludzie z zajawką mają zawsze najlepszy community. I want to do it with all my heart and soul.
vision is changing. I want to tell you that tonight I feel like the afterlife, but my vision is changing.
Od gimnastyki w ogóle zaczęło się fakt, że tutaj jestem, że teraz rozmawiamy. Fakt, że jestem w tej ekipie zaczęło się tak, że przyszedłem kiedyś do Jump City i trenerka przyczepiła się do mnie, że nie naciągam stóp przy salcie w przód. No właśnie była gimnastyczka jakby. I od słowa do słowa gdzieś tam ja wyciągnąłem aparat, no bo aparat mam zawsze ze sobą. Ona, czy też może jakieś zdjęcie, coś i tak wyszło, że jest gimnastyczka. I umówiliśmy się na zdjęcia i pamiętam taką sytuację, jak już po skończonych zdjęciach, w ogóle wszystkie te skoki szpagatowe zrobiły na mnie takie wrażenie. Po skończonych zdjęciach ja tam pakowałem sobie aparat, odwracam się, a Marta wiąże buta szpagatem na ścianę. Gdzieś tam po drodze ta gimnastyka rozszerzyła się o taniec i złapałem mega zajawę na tworzenie takich bardzo lekkich, gdzieś tam płynnych, grających, szczególnie filmów, ujęć grających z ruchem. I tak naprawdę do dziś to jest chyba jedna z moich ulubionych rzeczy do kręcenia. Tak naprawdę w rowerze jestem od zawsze. Od, nie wiem, 9-10 roku życia, to jest ponad połowa mojego życia. I od tego też się wszystko zaczęło. Cała moja przygoda z fotami i z filmami gdzieś tam potem. Wychodziliśmy z kumplami na rower. Gdzieś tam w międzyczasie zacząłem
podkradać tacie aparat ze strychu. Z czasem zacząłem coraz bardziej wychodzić na zdjęcia niż na rower, bo gdzieś tam oglądało się te wszystkie zdjęcia w necie, wiesz. Jest Pinkbike, to jest taka strona, taki Facebook dla rowerowców, teraz już jest mniej popularna, ale wtedy to w ogóle wszystko rozchodziło się o Pinkbike. I tam było wybierane zawsze photo of the day ze wszystkich zdjęć, jakie uploadowali, wybierali zdjęcie dnia i tam je wyróżniali na głównej stronie. Było zawsze takie mega świetne foto i tak sobie stwierdziliśmy, ej, to nie może być takie trudne, zróbmy tak. Okazało się, że było. Jakby fotografia jest sztuką, dość trudną sztuką, tak jak zresztą każda forma sztuki, ale gdzieś tam faktycznie coraz mniej ten rower był eksploatowany i coraz więcej ten aparat. Zaczęliśmy wyjeżdżać gdzieś tam do Ostrzyc, do Trójmiasta. Zaczęły się pierwsze tripy w związku z tym i poznawanie nowych ludzi gdzieś tam z różnych miejsc, którzy też gdzieś tam dzielili tą zajawkę do rowerów. To było mega spoko, bo nagle okazało się, że można zrobić więcej sztuczek niż 3/6 albo bar spin. No i przez te rowery złapałem gdzieś tam tą wolność do tripowania, do poznawania nowych ludzi. Potem przeniosłem to sobie na inne dyscypliny. Opisz krótko środowisko rowerowe. Ludzie pełni pasji przede wszystkim i wariaci, sami wariaci, po prostu. Having such a huge community around the world and at the same time knowing so many people around the world just makes it feel small. My entire life basically revolves around riding bikes. Poznawaniem nowych twarzy, dzięki którym poszerza się swoje horyzonty. Jeżdżenie dla mnie jest jak chleb. Jest czymś, bez czego nie mogę żyć. Czymś, co daje mi energię do działania, energię do życia. Co czuję, kiedy jeżdżę? Wolność, przede wszystkim wolność. Czuję, że jestem wolny, a moje życie dzięki temu staje się kolorowe. Czuję masę emocji. Gdy pojawia się kompletnie nowy trik, wizja kompletnie nowego triku, którego nigdy nie robiłem w życiu, to czuję sporą ekscytację, czuję się naprawdę zmobilizowany do działania. Jest to jakby tworzę swoje własne małe marzenie na ten moment. Najfajniejsze w tym wszystkim jest to, że mogę przekraczać własne granice. A jeszcze kilka lat temu nie wiedziałem, że będę mógł jeździć na takim poziomie jak teraz, że będę mógł poznawać wielu ludzi w całym kraju, startować w grubych zawodach, robiąc grube triki. I to jest chyba w tym wszystkim najfajniejsze. Podróże, tripowanie, znajomi i przede wszystkim rozwój. Kiedy jeżdżę, czuję kompletną wolność. Nie myślę o niczym innym. Myślę tylko o trikach, o tym, co chcę zrobić, o tym, co chcę jeździć. Bardzo pozytywni ludzie. Ludzie uśmiechnięci, otwarci, chętni do działania przede wszystkim. I wtedy czuję ogromną satysfakcję, kiedy ląduję te triki w taki sposób, jaki chcę. Takie poczucie niesamowitej satysfakcji ze swojej ciężkiej pracy, które osiągamy w finalnym rezultacie, kiedy uda się zrobić trik i naprawdę jest to uczucie nie do opisania. Wcześniej, gdy jeździłem na jakieś zawody z piłki nożnej czy jakieś inne, to czuć było tą rywalizację, czuć było wrogość do innej drużyny i czuć było takie negatywne emocje, a tutaj jadę na zawody. Wszyscy moi rywale to są moi znajomi, ludzie, którzy mają jedną pasję, którzy dążą do tego samego, którzy dążą do tego, żeby się rozwijać i jakby jest to niesamowite uczucie, że potrafimy startować w jednych zawodach i pomimo, że konkurujemy ze sobą i na przykład dana osoba ma przejazd i próbuje zrobić bardzo trudny trik, to nie ma takiego poczucia zazdrości, że nie uda mu się i ja wypadnę przez to gorzej. I naprawdę w świecie BMX-a istnieje takie poczucie, że jakby bardzo dużego wsparcia i chęci osiągnięcia jakby sukcesu, jeżeli chodzi o tę drugą osobę, a wynika to z tego, że wszyscy wiemy, jak bardzo trudne to jest, jak bardzo trudne jest przekroczyć granicę swojego komfortu psychicznego, przełamać się, jak bardzo dążymy do swoich trików i tak naprawdę w tym świecie największymi rywalami jesteśmy my sami dla siebie, bo każdy dzień na rowerze jest to dzień pokonywania swoich barier, wychodzenie właśnie z tego strefy komfortu psychicznego, jest to poszerzanie swoich granic możliwości. To my jesteśmy swoimi największymi rywalami, a czy pojawiają się zawody, nie wiem, jakieś wzajemne porównywanie się i tak dalej, to prawda jest taka, że
że jest więcej wsparcia niż rywalizacji. W żadnym sporcie nie spotkałem takiej dawki adrenaliny jak właśnie na tych małych 2 kółkach. Kto by pomyślał? Myślę, że zostałem na rowerze przez tyle lat, ponieważ rower daje ogromne uczucie satysfakcji i też jest świetnym narzędziem do samodoskonalenia siebie. Jesteś samemu sobą trenerem i nie ma żadnych ograniczeń. Możesz robić to, co chcesz. Jeżdżenie dla mnie jest przede wszystkim codziennym treningiem, rozwojem osobistym, nie tylko jeśli chodzi o sam rower. Kreatywność to jest bardzo ważne słowo a propos jazdy na rowerze, bo to ty sam kreujesz swój świat, ty kreujesz triki, ty wymyślasz co zrobić na danej przeszkodzie, jak ją wykorzystać i kreatywność jest bardzo ważna. Każdy zrealizowany projekt nakręca do kolejnego. Na rowerze możesz jeździć wszędzie. Na rowerach zawieszonych w górach będziesz się świetnie bawił, a na BMX-ie odnajdziesz się w miejskiej dżungli. Ulubiony aspekt sportów rowerowych. Według mnie adrenalina. Idziesz na skatepark, spotykasz ludzi, których nie znasz na BMX-ie, od razu się witasz, gadka, jest jakby jazda, są wspólne jazdki i fajnie, bo jest to bardzo też motywujące, więc jakby nie ma takiej bariery anonimowości, czy to przez internet, czy to przez jakby na żywo. Jest jakbyśmy wszyscy razem się znali po prostu. Ja nigdy nie zauważyłem żadnej takiej niezdrowej konkurencji. Raczej wszyscy sobie pomagają, wszyscy sobie doradzają i każdy chce, żeby druga osoba miała uśmiech na rowerze z powodu wylądowanego jakiegoś triku czy swojego małego sukcesu. I to właśnie te małe sukcesy utrzymują wszystkich na rowerze przez tyle lat. Jedno z ważniejszych słów, jakie bym też powiedział w środowisku BMX-owym, to myślę, że rodzina.
jak pracujemy razem, to też prywatnie jesteśmy dobrymi przyjaciółmi, to bardzo często podczas zdjęć gdzieś, jak ten aparat nam towarzyszy, wychodzą strasznie głupie rzeczy. I ta część, którą teraz będziecie oglądać, to jest właśnie zlepek tych najgłupszych rzeczy, jakie udało mi się znaleźć przez ostatnie 8 lat. I to jest fajne, że czujemy się przy sobie tak swobodnie, że potrafimy oprócz tego, że pracować razem, to też świetnie się przy tym bawić. Razem, po prostu. Nikt nikogo nie ocenia i jest taka fajna, czysta, naturalna energia. Końcówka czerwca. Pierwszy poważny wypad na działkę. Pierwszy raz w życiu rozbieram się do kamery. Run. Ale poszedł. Jesteś? Bang. Fizycznie ciężko. Mieszkasz w sobotę? Siemanko! Tak! Nice shit, bro, I love you grass. Give me this shit. Nie będzie miłości, żebym backflipa stał. Ready? Mhm. Ale skleił! Dzisiaj będę ci karmił trawą. Cześć Kamil. O, cześć, nie widziałem cię. Proszę. Dzięki wielkie. No jasne, że żyję! Jesteśmy w Kroszewie, chillujemy i idziemy się zaraz wykąpać. Będzie super. Co tam, Kiemon? Bardzo dobrze, w porządku, jest piękna pogoda, są cudowni ludzie. Ogólnie jest świetnie. Yo, 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 yo! Ludzie rada. Tak to się robi. To nie czas na lody. Nie pamiętam. Nie mam pojęcia, co się działo. To co, Kamil, po treningu? Jak Ci się podobało dzisiejsze spotkanie? Cudownie, tak. Ten niestety piękny czas dobiegł końca, musimy odnieść klucze. Zaraz Ile są razy następne zdechłeś? zajęcia. Około 3, ale przeżyłem 4, więc jestem zadowolony z dzisiejszego treningu. To jest najważniejsze na treningu. Tak, zawsze przeżyj więcej razy niż umierasz. To jest podstawa. Co? Brudne stopy. Szukam sponsora, dopłacę. O, siema, siema. Siemanko. Witamy, to jest MTV Cribs Freestyle Heroes. Zapraszamy do naszego biura. Tutaj siedzi Prozi Pros, to jest nasz operator, najlepszy operator drona w północnej części Polski. Ostatnio gotowałem, dzisiaj sprzątam. Jestem perfekcyjnym panem domu, ale takie rzeczy to wynosi się właśnie od rodziców z domu. Tak! Świetnie. Czy przybić piątkę do kamery? Ale masz obity ryj, nie? Kończymy trening. Chyba, że coś jeszcze możemy machnąć, jak już tu jesteśmy. Zobacz. Kręcę vloga.
Idziemy w poszukiwaniu miejscówek. Cześć, Daniel. Jakaś nierówność. Cześć, Wiśnia. Rządzi się światło. No więc tak sobie jedziemy. Ej, widać mnie. Niesamowite. Bo wiecie, bo ja pierwszy raz trzymam aparat w rękach i... Słuchajcie, dojechaliśmy na działkę, tylko że Uszy nam nie powiedział, że jeszcze nie jest zbudowana. Mogliśmy Tu się miał być spodziewać dom. Nie tu. Jaki bas był. Ale to dobre. Chcesz posłuchać? Ja nie mogę pracować w takich warunkach. Tak się nie da! Nie możemy znaleźć drzewa. Jesteśmy w lesie i nie możemy znaleźć drzewa. To jest odpowiednie. Może to, zobacz, tu jest drzewo na przykład. Co? Jak się podoba? Nie wiem, zaraz się płaczę. Ale gęsty dym. Riala nadniosę. Boli mnie noga. A dopiero co zaczęliśmy nagrywać. Nie poddam się. Cześć. Ty może prowadź samochód, człowieku. Przecież prowadzę samochód, o co ci chodzi? A prowadzisz się dobrze? Tak ogólnie, czy nie? Tak średnio bym powiedział generalnie. Ja też jak coś. Idź pod prysznic. Jeszcze budzik nie zadzwonił. Ale zadzwoni zaraz. No to jak zadzwoni, to wstanę. Ma to sens. Jak ci się podoba nasze mieszkanko? W skali od A do Z? W skali od A do 8. S. Moja przygoda z freestyle footballem zaczęła się w roku 2017 w Olkuszu, kiedy to Łukaszek zabrał mnie na pierwsze zawody. Tam w ogóle poznałem wszystkich ludzi, robiłem tam foty. Od razu przyjęli mnie do swojej rodziny, jakoś tak bardzo naturalnie to wyszło, bo tak jak zresztą w innych środowiskach, bardzo fajnie funkcjonuje na zasadzie niepisanej zasady, że ty jesteś dla mnie spoko ziomkiem, to jestem spoko ziomkiem dla ciebie. I freestyle football jest na tyle fajny, że podobnie tak jak w rowerze czy w trickingu, wszystkie ruchy, których się uczysz, one są, masz pełną dowolność w nich, możesz robić co byś chciał. Jeżeli chcesz się uczyć lowerów, to uczysz się lowerów, jeżeli chcesz się uczyć gdzieś tam jakichś b-boyowych movesów, to tworzysz własny styl i uczysz się b-boyowych movesów. I tak naprawdę masz pełną wolność w ekspresji siebie gdzieś tam poprzez tą piłkę. I to jest to podobieństwo, które udało mi się znaleźć gdzieś tam pomiędzy trickingiem, który jest tak bliski, a freestyle footballem. Chyba dlatego tak dobrze się odnajduję w tym środowisku. Freestyle football to jest dla mnie wszystko. Tak naprawdę bardzo dużo rzeczy jest związane z freestylem, nawet nie bezpośrednio. Te wszystkie projekty, wszystkie rozmowy, wszystkie kontakty wynikają właśnie z freestylu, więc to jest całe moje życie. I mówię to z pełną świadomością. One of the most important things in my life. It let me grow up for 14 years and I could meet so many friends and
had precious experiences. Kiedy freestyluję, czuję miks emocji, ogromna dawka radości. We freestylu nigdy jakiś dobry nie byłem, no bo byłem zbyt leniwy. Jakby to jest główny powód tak naprawdę, dlaczego nic fajnego nigdy w tym sporcie nie osiągnąłem. I mimo tego, że już od naprawdę bardzo dawna nie trenuję regularnie tego sportu, no to właśnie ta społeczność mnie najbardziej utrzymuje w całym tym świadku freestylowym. Ludzie. Taka świadomość albo uczucie towarzyszące po zrobieniu na scenie jakiegoś wymyślonego przez siebie triku bądź połączenia, kiedy jest wielki hałas, ludzie wyrywają sobie włosy z głowy, machają rękami. To trochę tak jak poeta napisze wiersz i zostanie doceniony przez ludzi. Tylko tutaj wszystko się dzieje w jednej sekundzie i to jest niesamowite. Free dla mnie to nic innego jak narzędzie do ukojenia własnej duszy, po to, żeby być normalnym i trzymać siebie w torze. Freestyle jest przede wszystkim dla mnie ogromną i wspaniałą pasją, która towarzyszy mi już prawie połowę mojego życia. Prawie 15 lat zajmuję się freestylem. Generalnie jak masz jakieś znajomości, to są one bliskie jakby najczęściej z powodu takiego, że spędzasz z kimś bardzo dużo czasu. Czy to są ludzie ze szkoły, czy tam z osiedla, czy z pracy na przykład. A tak naprawdę jakby policzyć wszystkie godziny, które spędziliśmy my jako społeczność razem, no to wcale tego tak bardzo dużo nie będzie. A właśnie niesamowite jest to, że pomimo tego, że tego czasu tak dużo nie poświęcaliśmy, to jesteśmy ze sobą naprawdę bardzo zżyci. Najpiękniejsze są te momenty, kiedy uda się absolutnie odciąć od wszystkiego, co jest dookoła. Wejść w swoją bańkę i wtedy jest 100% skupienia na tym, co chcesz zrobić i dla mnie te pojedyncze, krótkie momenty złapania właśnie tej chwili są zdecydowanie najmocniejsze i to są te momenty, za którymi gonię, których szukam podczas grania. Po prostu to ten freestyle był odkąd pamiętam i przypuszczam, że jeszcze długo się nie będziemy rozstawać. For me, it's the best way of expressing my imagination, one of the best way of sharing happiness with people for me. Ten ogrom możliwości daje mi naprawdę takie poczucie spełnienia, że zawsze można więcej. To, co najbardziej urzekło mnie we freestylu, to ta wolność, czyli brak ograniczeń, które towarzyszą tradycyjnej nodze, czyli jakichkolwiek zasad. Co zatrzymało mnie w tej grze? Co się stało, że po 3 miesiącach nie zrezygnowałem z free, tak jak z wielu innych zajawek, że akurat do free nie miałem tego słomianego zapału. Wydaje mi się, że zadecydowało o tym przede wszystkim community w naszym środowisku, które odnosiło i dalej odnosi się do siebie pozytywnie i przychylnie i mimo słów krytyki zawsze ten szacunek jest z tyłu obecny i da się to odczuć. Środowisko freestylerów to jest mała społeczność, ale teraz społeczność, która stała się dużą społecznością. Mój ulubiony aspekt we free to myślę jest ten aspekt wolności, czyli nie mamy nad sobą trenera, sami decydujemy, czy chcemy się rozwijać w stronę bardziej atletyczną, czy bardziej artystyczną, czy wolimy grać pod metal, czy wolimy grać pod rap. Po prostu jest piłka, muzyka i to, co wymyślisz sobie w głowie. Możesz w ten sposób, tak jak tancerze, wyrazić swoją osobowość, pokazać światu, kim jesteś, co cię trapi, co lubisz. Jeżeli chodzi o środowisko we freestylu, to można powiedzieć, jest to taka druga rodzina. Osoby, z którymi dzielimy tą samą zajawkę, tą samą pasję. Często nasza historia tego, jak zaczynaliśmy freestyle, jak on przebiega, wyglądała wręcz identycznie. To jest ogromny rozstrzał ludzi i jedyna rzecz tak naprawdę, która nas łączy, no to jest ta chęć tworzenia kombinacji z piłką, zabawy z piłką. Nie tylko na temat freestylu rozmawiamy ze sobą. Na temat naszych związków, na temat naszej pracy, na temat naszych rodzin, innych pasji, jakichś problemów. Jest dużo tematów,
psychologicznych we freestylu. Naprawdę te relacje są szczere i naprawdę bardzo bliskie. No tak jak mówiłem, pomimo tego, że tego czasu tak dużo ze sobą nie spędziliśmy, to ta wspólna pasja, jaką jest kopanie piłki, tak bardzo nas połączyła. We can do our favorite moves to our favorite beats, and we can create moves ourselves. No jest to dla mnie druga rodzina bez wątpienia. Ludzie, których spotykam parę razy do roku, a z którymi czuję się, jakbyśmy się znali całe życie. Przez to, że mamy ze sobą wiele wspólnych turniejów, pokazów i przygód, przeszliśmy na taką więź mocno partnersko-braterską. Piszesz szybką wiadomość do kolegi freestylera. No i spotykacie się na meeting, coś pograć, a potem wspólne jedzonko, jakaś kimka, no i można działać i żyć, podróżować. Nieważne czy freestyle, czy BMX, czy deska, czy balet, czy stolarka, naprawdę nie ma to żadnego znaczenia. Jeśli jesteś w stanie się temu poświęcić na tyle, że sprawia ci przyjemność dłubanie wielogodzinne przy tym czymś, co lubisz robić, to na pewno możesz być o siebie spokojny i spokój swojego ducha, bo skupiasz się na rozwoju, rzeczach pozytywnych, więc nie doszukujesz się u innych albo u siebie negatywności. Takim wspólnym czynnikiem w tych wszystkich rzeczach, w tych wszystkich sportach jest to, że kochamy podróżować. Jedziemy do innych trickerów, do innych freestylerów, do innych riderów w odwiedziny, żeby pojeździć na ich spotach, poskakać z nimi na sali, zobaczyć ich miasto, czy spędzić z nimi po prostu trochę czasu, bo to jest fajne w tych środowiskach, że jakby mam przyjaciół, z którymi widujemy się 2 razy do roku, a jesteśmy ze sobą tak bardzo zżyci, że
w ogóle jakiś abstrakcyjny level, jakbyśmy się znali od dzieciaka. Bo gdzieś tam przez tą jedną pasję, którą masz w sobie, te osoby wokół ciebie też ją mają, potrafimy się porozumieć i nie musimy się widywać 6 razy w tygodniu, żeby ta relacja była taka fajna, prawdziwa. I chyba o to chodzi w tym całym tripowaniu, żeby jeździć i poznawać ludzi i oni wtedy zabierają cię w swoje ulubione miejsca, poznajesz jakby duszę miasta od tych prawdziwych miejsc, czyli nie tych turystycznych typu wieża Eiffla, tylko zabiorą cię do jakiegoś podmiejskiego pubu, do którego bałbyś się wejść, gdybyś nie był lokalsem, bo wiedzą, że jest tam fajna muzyka grana i uda ci się poznać to miasto od środka. To też jakby jest wspólną cechą tych wszystkich ludzi, że jakby łączy nas ta ciekawość świata, że chcesz po prostu pojechać i zobaczyć i przeżyć przygodę. To jest najlepsze w tym podróżowaniu, że jedziesz w jakieś nowe miejsce, życie stawia ci na drodze nowe przeszkody, które musisz pokonać. Znajdujesz się w sytuacjach, w których nigdy byś nie był, nie wychodząc poza swój pokój. I to jest chyba w tym najfajniejsze, ta adrenalina. No. Tak naprawdę przecież nikt nie wie, co się stanie na tripie. Gdzie cię nogi poniosą. Możesz zobaczyć widoki, których nigdy sobie nawet nie byłeś w stanie wyobrazić. Wyobraź sobie, ile jesteś w stanie rzeczy zobaczyć, wychodząc ze swojej strefy komfortu. Dwa razy do roku jeżdżę w tripa po całej Polsce, żeby przeżyć przygodę. I wszędzie, gdzie jadę, tak naprawdę bardzo spontanicznie, czasem nawet z trasy zdarza mi się dzwonić do moich przyjaciół, czy znajdzie się dla mnie kawałek podłogi, bo to jest najfajniejsze właśnie, że jadąc gdzieś mogę się spotkać z kimś. Ten ktoś może mi pokazać jakieś miejsca, których nie znajdziecie na turystycznych mapach, bo kto nie oprowadzicie lepiej niż locals. Zazwyczaj wtedy nasze dni wyglądają tak, że wstajemy rano, jemy razem śniadanie, wychodzimy na jakieś zdjęcia, wieczorem wracamy i chillujemy sobie po prostu, ciesząc się po prostu ze swojego towarzystwa. I to jest niesamowicie czysta energia, jak przyjeżdżasz do takich ludzi i dla ciebie to jest atrakcja, bo jesteś w nowym miejscu, poznajesz nowe otoczenie. Ale dla nich też to jest atrakcja. To, że mogą cię zabrać w swoje ulubione miejsce, że robicie razem zdjęcia. I to zawsze wraca do ciebie. Właśnie ta dobra energia. Robię go 1000-2000 km w ciągu 2 tygodni i pod koniec zawsze jestem już strasznie zmarnowany tą całą trasą, tym całym jeżdżeniem, ale jednocześnie wewnątrz mam taki spokój, że przeżyłem przygodę i jestem zakatowany, ale świetnie się czuję. Zdobyłem nowe doświadczenia i świetnie się bawiłem. Po prostu.
Cały ten projekt miał pokazać podobieństwa pomiędzy tymi ludźmi. Tak naprawdę wszyscy ci ludzie, teraz nieważne czy robią salta bez rowerów, czy robią salta na rowerach, czy grają piłką pod muzę, czy tańczą, czy potrafią kopnąć się kolanem w twarz. Wszystko to opiera się na tym, że ci ludzie poświęcili swoje życie swojej pasji w mniejszym lub większym stopniu. I to są ci wszyscy ludzie, których tutaj widzicie na tym filmie. To jest moja rodzina, którą sam sobie wybrałem. Bo to są ludzie pełni pasji, pełni chęci do życia i to są ludzie, którzy mnie po prostu inspirują. I ten projekt ma pokazać te podobieństwa, że wszyscy ci ludzie, oni mają dokładnie takie samo podejście do swojej pasji, mimo że same dziedziny się od siebie różnią. I fajne jest to, że może się spotkać jakiś rider z freestylerem i znajdą wspólny język. Bo bardzo podobnie patrzą na życie po prostu, na sposób, w jaki chcą żyć. Bardzo podobnie spędzają swój wolny czas. I to jest chyba taki uniwersalny język po prostu pomiędzy nami. Właśnie ta pasja.